Dzień dobry widzowie, witam w nowym odcinku, po ostatnim odcinku z Ameryki. Jestem nadal tutaj w Ameryce i czas wam trochę pokazać. Dzień dobry panie Michale. Cześć Kamil. Przyjechaliśmy tutaj do pracy, kolejne wdrożenie nas tutaj czekało, właśnie jesteśmy po wdrożeniu, kolejne 15 chyba godzin pracy w weekend. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę wolnego czasu, żeby właśnie pozwiedzać jeszcze te Stany i zrobimy taką krótką serię o tych Stanach, ale na początek śniadanko. Słuchajcie, zobaczmy jak tutaj w takim całkiem fajnym hotelu, bo taki właśnie tutaj dostaliśmy od firmy. Zobaczmy jak wygląda amerykańskie śniadanie, co tutaj mają, a potem ruszymy, bo dzisiaj jest niedziela, może będzie wolniejszy dzień troszeczkę i będziemy mogli sobie coś tutaj pooglądać, jakieś kampery. Co my tutaj mamy dzisiaj na śniadanie? Duże jajecznicy z proszku, burgery, no nietypowo. O, to jest niezłe. No co poza tym? Bajgle, nie bajgle, muffiny. Ale z takich ciekawszych rzeczy to tutaj właśnie Michał, widzę, robi gofra i to naprawdę fajnie wychodzi, to jest taki automat, chyba też sobie zaraz zrobię. Cyk. I cyk. I czekamy. Mi się podoba to. Całkiem ładnie, no, żeby było trochę zdrowo, to też jest kilka owoców, ale nie za dużo. Jemy śniadanko i zaraz ruszamy na jakąś fajną wyprawę amerykańską, chociaż pogoda nie zachwyca. Za oknem tylko tak. Pokażę wam jak tutaj wygląda siłownia i basenik, a potem ruszamy dalej. Chodźcie. Jak tam idzie? Dobrze idzie. 20 poundsów na rozgrzewkę. Doesn't look very safe. Gym instructor. I like risk. No risk, no fun. Taka waga. Pamiętacie takie wagi w szkole? Sprawdźmy. No dobra, mamy 100 funtów i 48 czegoś. LBS-ów. To jest 80 kg. Mniej więcej. No proszę Państwa, witam. Pierwszy przystanek, znak Rhode Island, nowego stanu. Tu jesteśmy akurat na granicy dwóch stanów, Connecticut i Rhode Island. Samochody jeżdżą głośno, ale całkiem ładnie. W fajnym miejscu akurat jesteśmy. Ładne miejsce, ładna okolica, piękne stare lasy. Tutaj przyjeżdżaliśmy obok takich właśnie starych lasów. Człowiek by się chciał tam pójść, zapuścić, zobaczyć tą właśnie dziką zwierzynę, ale tutaj nad tym jeziorkiem też ludzie ładnie mieszkają. Łódeczkę jakąś można by było mieć. Troszeczkę pewnie głośno, zwłaszcza, że te domy mają kiepską izolację. Tutaj, jeżeli chodzi o budownictwo, to wszystko jest zrobione tak, no, trzeba przyznać, że tandetnie. Pokażę wam może w hotelu pokojowym, jakie są niektóre rozwiązania całkiem inne od tych naszych europejskich. No i na pierwszy rzut oka to właśnie wygląda troszeczkę wszystko tak tandetnie. No ale tu jest pięknie. Michał zaczyna robić swoje foteczki, które widzieliście w poprzednich odcinkach. Jak coś tutaj fajnego zrobi, to zaraz wam wstawię. I co? Dron wystartował. No i co? I lecimy. No to proszę Państwa, mamy jakieś tutaj kolejne małe miasteczko, no ale główny plan dzisiejszego dnia to jest zobaczenie właśnie jakiegoś kampera, bo w końcu o tym chyba będzie głównie ta seria, żeby poszukać tego kampera, naszego wspólnego kampera. Jesteśmy jeden dzień po publikacji tego odcinka o moim genialnym pomyśle
no trochę się zaczyna on weryfikować. Dużo komentarzy widzę i no nie wszyscy uważają, że ten pomysł jest dobry. No spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Nie jest to dla mnie problem. Wydaje mi się, że ten pomysł jest dedykowany dla ludzi, którzy no, szukają jakichś nowych wrażeń i nie boją się podejmować ryzyka. Oczywiście tak, no, znaleźć problemy zawsze można, ale ważniejsze jest, żeby rozwiązywać te problemy. No i będziemy sobie to rozwiązywać na naszej grupie. Stworzymy tutaj jakiegoś Discorda i ci ludzie, którzy się już zdecydowali, bo dostałem 4 już maile, zaraz powysyłam właśnie linka i będziemy tam dyskutować. Zobaczymy, jakie będziemy mieli plany i czy może się uda zrealizować ten plan. Kto wie. Dobra, a teraz jedziemy oglądać fajnego kampera, co prawda za 40 000, ale zobaczymy. Może będzie fajny. Ruszamy. A w tym odcinku będziemy mówić o moim pomyśle z poprzedniego filmiku, więc jeżeli nie jesteś zapoznany, nie wiesz o co chodzi, no to zapraszam Cię na ten filmik, który podlinkuję tutaj u góry. Jedziemy, już jesteśmy tutaj ustawieni na oglądanie tego kampera, ale jak widzieliście w tej wiadomości, kurczę, koleś mówi, że już ktoś chce kupić tego kampera, no i trochę lipa, bo jedziemy 1,5 godziny specjalnie oglądać tego kampera, a tutaj co? Wystawia nas. No i tak to właśnie jest z tymi kamperami, widzicie, nie jest tak łatwo kupić używanego kampera od jakiegoś prywatnego ziomeczka, czy nawet od handlarza, to co chwilę po prostu się zmienia z godziny na godzinę, a te kilometry do pokonania często są dosyć duże, więc no nie jest to łatwe zadanie, żeby to wszystko zrealizować, no ale my się nie poddajemy, jedziemy dalej. No to słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Ten kamper, który chcieliśmy oglądać, właśnie jest od dealera. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście został sprzedany i czy w ogóle taki był, bo tak sobie tutaj podejrzewamy, że może nas ściemnia i to był taki wabik, fajny kamper za 40 000 euro, ale jeżeli nie będzie, to widać, jest co tutaj robić, pooglądamy sobie jakieś inne kampery, może nas oprowadzą, poopowiadają i zobaczymy co i jak. Jesteśmy w Connecticut, tak, przekroczyliśmy stan, tam chyba on stał, wiesz? No dobra, patrzcie ile tutaj jest pięknych kamperków, kurde. Ale tutaj raczej same jakieś nowinki, chociaż słuchajcie, to jest to, co chcieliśmy oglądać dzisiaj. ACE Tour to jest właśnie ten kamper, który chcieliśmy obejrzeć. O, tu, ale jest właśnie ktoś w środku, to możliwe, że rzeczywiście kupują, ale chociaż sobie zobaczymy to, jak to wygląda z zewnątrz. Nieźle to wygląda. To jest właśnie, to jest ta maszyna. Pogadamy muszę z nimi, nie? Co? Hello. You can go see inside if you want. Did you buy it? No, we're looking around. Yeah. You're looking Yeah, around. you can go inside. Really? Okay. Yeah, you can. Okay. But this one is stay on all the time, so alright, you can alright. take a nap when Yeah, you're yeah. driving. That's the good thing. That's right. Have you tried it? Like you drive somewhere or No. you start the engine or something like that? Yeah, just start the engine. Sounds really good. It's good? Okay, this is Ford, right? Yeah. V10? Okay, great. Ej, no to się udało, słuchajcie. To jest właśnie ten Ford i się tutaj właśnie dowiedzieliśmy, że ci ludzie to nie kupują tego Forda. Znaczy są zainteresowani dosyć mocno, ale nie kupili, więc on tutaj ciągle jest. Zobaczmy go w środku w takim razie, bo to jest model, który naprawdę robi niezłą robotę. Zaraz zobaczymy jeszcze, jeżeli chodzi o wykonanie. Albo, wiecie co, na początek na zewnątrz. Zobaczmy, jak jest zrobiona ten laminat, bo na razie tutaj wygląda on naprawdę w dobrym stanie. Tutaj się nic nie dzieje. Nie ma żadnej delaminacji. Nie wiem, czy wiecie, ale w tych kamperach amerykańskich często dzieją się takie dziwne rzeczy. A on wygląda tutaj naprawdę fajny. Ma jednego side'a. Side, czyli wyciągany bok kampera. Niektóre mają bardziej, niektóre mniej, ale ten już coś tutaj ma. Można jeszcze nim ciągnąć przyczepę. Ma stabilizator do przyczepy. Słyszałem, że to robi naprawdę fajną robotę. Jest ładna markiza. Troszeczkę już takiego nowszego typu w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. No i markiza nawet na drzwi. Mega, mega. Dobra, wchodzimy do środka. Zobaczmy, co tu słychać. Wow. Ty, wysoko jest tutaj, co nie, Michał? Tak. I te łóżko? Ty, no dałobyś radę spać, co, Michał? Tak, myślę, że tak. Michał ogólnie też myśli o zakupie takiego kampera amerykańskiego i ewentualnie sprowadzenie go do Europy. Tutaj troszeczkę rozpierdzielone coś jest. Powiem wam, że jeżeli chodzi o ściany,
Tutaj wszystko gra. Ej. Tutaj mamy silnik pod spodem, jak pamiętacie. O, Fordowa kierownica. Cyk. No, przebiegu nie ma, bo ma ten elektroniczny nawet. Ma też stabilizację na postoju hydrauliczną. Ale światełek tutaj nie ma, co? Czy można je jakoś włączyć? Chyba rozładowany akumulator jest na maksa. Klimatyzacja jedna. To jest spoko. Jak lodóweczka. No do wyczyszczenia, jak to w Ameryce, nie? Ale wygląda to całkiem nieźle. A ciekawostką jest największą to, że ten chyba kamper, z którego był 2016 rok. Czyli to jest naprawdę dobry rocznik. 2016 za 40 000. To jest kamper, który naprawdę nieźle wygląda. Zobaczcie, jaki fajny prysznic tutaj zamykany taką roletką. To oczywiście wszystko trzeba by było odświeżyć. Wiecie, jak to jest z tymi kamperami amerykańskimi i Amerykańcami. Bo oni to tak za bardzo nie dbają o to wszystko. No zależy oczywiście, do kogo się trafi. O, ja cię. Michał, wiesz, że tu jest łóżko? Dodatkowe? Tak, właśnie widziałem, super, nie? Tak, tutaj masz kluczyk i sobie opuszczasz to łóżko i tutaj ktoś jeszcze może spać, więc to jest taki idealny kamper właśnie na 4 osoby, a nawet i z tego można chyba przerobić na jakieś łóżko. Naprawdę tu jest sporo miejsca, no ale przez to, że on teraz jest właśnie w tej pozycji wysuniętej. Kiedy jest schowany, to ta część cała tutaj, razem łącznie z tym łóżkiem, się przesuwa i tutaj się robi dużo mniej miejsca. Ale chyba wydaje mi się, że na tyle dużo, że spokojnie jeszcze można sobie pochodzić. No dobra, ktoś tu przyszedł, więc pogadamy i zapytamy się odnośnie ceny. No to lipa, przykra wiadomość, ale niestety jednak sprzedany, słuchajcie. Jak tam? Wygodnie. Wygodnie? Wygodnie. Ten materac to można zmienić, nie? Tak. No wszystko do poczyszczenia, ale... A z tą szybką tylko coś jest nie tak. Tutaj wygląda wszystko naprawdę, że no niestety właśnie sprzedane. O, to jest ciekawe rozwiązanie. Tu jest szyba, a tego to jeszcze nie było. Na zewnątrz też to wygląda wszystko dobrze. Jak za 40 000 $, taki kamper, słuchajcie. Tu już coś było robione z tą szybą. Możliwe, że była wymieniana, ale w taki jakiś trochę perfidny sposób. Lampeczki do odświeżenia. Ford V10. Opony to bardzo ważna rzecz w takich kamperach amerykańskich. To są takie jednak ciężarowe opony i one muszą być dobre. Prawdopodobnie pierwszy zakup, który trzeba zrobić, to są właśnie opony. Pamiętam, że w naszym przypadku, jak strzeliła opona, to wymienialiśmy je za 2000 chyba $500, coś takiego. No ale warto od razu wrzucić jak gdyby to w koszt zakupu kampera, no bo z tym to nie ma żartów. Jak to gdzieś walnie, to daleko nie pojedziecie. Zobaczymy, co nam jeszcze tutaj pokażą dzisiaj, bo może u tego dealera jest więcej kamperów. O, jest stanowisko na komputer. Możliwe, że obejrzymy jakiegoś sobie też nowiutkiego kampera i zobaczymy i porównamy, czy rzeczywiście w tych nowszych kamperach za, nie wiem, $100 000, $150 000 jest dużo lepiej, ale oni tutaj w Ameryce te systemy mają takie same już od iluś tam 10 nawet lat, 20, 30, jeżeli chodzi o właśnie systemy do grzania, systemy do grzania ciepłej wody. Tutaj nawet jest kamerka. Wow, to już jest naprawdę ciekawy model. Słuchajcie, tutaj jeszcze dookoła przeszliśmy, rzeczywiście coś jest z nim nie tak trochę. Tutaj jest porysowany, jakaś tutaj mała kolizja musiała być, ale nie jest to jakieś tam coś dużego. Można z tym żyć i jeździć, to chyba na jazdę nie wpływa. Ogólnie jest tutaj drugi kamperek, bo tamten rzeczywiście jest sprzedany. Już ktoś się na niego zdecydował. Podobno jak się kupuje od dealera, to niestety trzeba poczekać. Ile mówił? Parę tygodni nawet na to, żeby go przygotowali wam. I oni jeszcze biorą dodatkowo ile? 2400? Za 2500 za no po prostu takiej prowizji za kampera kupionego u dealera. No ale właśnie, dzięki temu macie też przygotowanie i tak dalej. Zobaczmy tego, bo ten wygląda całkiem nieźle. Też jest dosyć nowy. 2018 rok. No dobra, tutaj trzeba przyznać, że budżet już nam się zaczyna psuć, bo właśnie w moim planie to było kamper za 30-40 tysięcy $. Ten kosztuje 50, ile? 55 tysięcy. Pewnie można by było jeszcze coś ponegocjować, ale jest dosyć nowy. Kamerki, nie kamerki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj jest szansa, że będzie telewizor, ale to jest chyba... nie.
albo coś tutaj z tym zrobić. No nic. A tutaj otwierałeś? Co tam mam? Wszystko jest otwarte. Aha, taki wielki schowek. Całkiem fajnie to chodzi. Tutaj mamy, mamy jakieś zasilanie. To, co lubimy najbardziej. Mamy baterię, mamy pompę wody, mamy zbiornik na gaz. Ile on może mieć? Z 60 litrów. Może i trochę więcej nawet, może do 80. Jakiś regulator solarny tutaj widzę. Słuchajcie, no to fajnie. Możliwe, że coś na dachu jest. No i jakieś inne tutaj elektryki. Mega, mega, mega. To mi się podoba. Mamy tutaj wysuwaną sypialnię, czyli nawet spoko, tylko sypialnia jest wysuwana. No i co? Drugą stronę zobaczymy za chwilę, jak to wygląda w środku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 stopni. Wow, w moim poprzednim kamperze były tylko 4. Tu jest naprawdę wysoko. A nie, jeszcze ma drugą ścianę wysuwaną, po drugiej stronie. No dobra, ale jest tutaj przestrzeń, co? Pomimo, że on jest taki krótki. Zobaczcie, Michał ma 2 metry i normalnie wyglądasz tutaj i stoisz Jak u siebie. jak u siebie. Jest zdecydowanie wyżej niż w tym naszym Bounderze poprzednim. Mamy dodatkowe łóżko opuszczane tutaj elektrycznie. Tyk. On jest odłączony. Tutaj wszystkie te rzeczy najwyraźniej muszą być podłączane, kiedy on sobie tutaj stoi. Mamy też tutaj cenę 58. Aha. No dobra, ale pewnie jakieś zniżki, można coś tutaj pogadać. On this camper today for only 462 miesięcznie. Czyli można od razu wziąć też kredyt. Podobają mi się też te kolor mebli. Spoko jest, nie? Jak tam te łóżko? Tak wydaje się, jakby było małe, co? Jest rozsunięte i ono jest takie składane z dwóch. Trochę tutaj kiepsko to wygląda. Aha, bo jak to się zsunie, to ten materac już by się nie zmieścił, więc on musi być wkładany do góry. No i mamy tutaj jeszcze łazienkę. Widzę, że następni klienci idą jacyś. Zobaczmy sobie łazienkę takiego kampera amerykańskiego. Też fajna. Mega układ taki. Nietypowy układ. Dosyć. Lodóweczka, ale zobaczmy jeszcze tę lodóweczkę. No, czysta, zadbana. To jest niesamowite, że do kampera montowane są takie ogromne lodówki z takim zamrażalnikiem. Tutaj widzę, że jest trochę wyższa jakość wykończenia, bo zobaczcie. Szuflady są zdecydowanie lepiej wykonane. Większość z drewna. Aha, pasy. No tak, bo to widzisz, tak gdy przednia część jest zrobiona customowo, nie? Nie to co w kamperach klasy C, czyli w takich półintegrach, no ten przód po prostu jest oryginalny, fordowski, a tutaj mamy tylko fordowską kierownicę, cała reszta jest ten fotel tak trochę lata, ale to przez to, że on jest obracany, ten mniej lata. O, jest trochę prywatności, no. Można sobie oddzielić, a można też sobie porobić jakieś patenty tutaj inne w przyszłości, bo można sobie przerabiać te kampery, no spoko to wygląda tutaj. Wszystko jest dobrze, ale nawet jest i piekarnik. No to mi się podoba. Piekarnik gazowy. Naprawdę wygląda to w dobrym... Okej, wymaga to oczywiście szczyszczenia jakiegoś. Tutaj te klimatyzacje i systemy ogrzewania. Na pewno by było trzeba coś tutaj porobić. Odnośnie tego termostatu, który jest taki dosyć stary. No, masz tutaj taki przesuwak i ustawiasz temperaturę. Ja to myślałem już nad tym, bo tutaj normalnie są kabelki, które jak zewrzesz, no to uruchamiają albo klimatyzację, albo ogrzewanie. Prosty temat. I można to wymienić na takie fajne elektroniczne termostaty, a w dzisiejszych czasach to już wszystko można sobie kupić tak jak do mieszkania, zarządzane z telefonu. I wtedy mamy takiego trochę smart campera. Zwłaszcza, że możemy sobie zdalnie za pół godziny na przykład odpalić ogrzewanie. No i wtedy wracamy do kampera ciepłego. No, zobaczmy jak tutaj za kółkiem to wygląda. Siedzimy sobie. Ej, ale szyba ogromna. O kurde. No tutaj trochę coś ten fotel jest uszkodzony. Tutaj jest cały panel zarządzania. Spoko, to Garmin nawet mapa. A kierownica jest identyczna jak w tym naszym pierwszym kamperze. Skrzynia biegów tak samo. A zobaczcie, różnica jest 15 lat. 15 lat i oni nic nie zmienili w kierownicy. No baza jest, no na pewno jest usprawniony po tylu latach, silnik. Ale wydaje mi się, że właśnie te silniki są bardzo niezawodne, bo to jest V10, czyli V10, 10 cylindrów, słuchajcie. Jednostka pewnie około 6 litrów.
a one nie mają dużo mocy, więc to nie są takie silniki wyżyłowane. Tutaj w komentarzach też z poprzedniego odcinka odnośnie tego mojego planu, to już tutaj pisaliście, że co, jak ten kamper nie odpali, no dlaczego ma nie odpalić, jak przyjadą jacyś ludzie? Przecież jeżeli odpalał wcześniej, no to te samochody są niezawodne, w sensie te silniki. Poza tym to też nie ma dużo przejechanych mil. Tutaj raczej nic złego się nie dzieje, zresztą mam z tym doświadczenie dosyć spore, bo już takiego kampera przez 4 lata posiadałem, czy tam 3 lata. I nigdy nie było takiego problemu, żeby on nie odpalił. Jeżeli nie odpala, no to najwyraźniej bateria się rozładowała, ale odnośnie baterii, no to wiadomo, wystarczy ją naładować. A kiedy przechowywany jest ten kamper na takich parkingach, to tam na pewno zawsze można parę dni wcześniej zadzwonić i powiedzieć: panie, przyjeżdżam, zrób mi, żeby ten kamper był naładowany, odpalony, odpal go 3 razy, przepal go trochę, że jak ja już przyjadę, to tam wszystko ma działać, nie? No i najwyżej, gdyby nawet nie działało i on powie: panie, rozwalone, coś tu się zepsuło, no to dzwonicie po taki serwis tutaj w Ameryce, są tutaj takie mobilne serwisy. Okej, wtedy składamy się razem, no coś się zepsuło, trzeba to naprawić. Przyjeżdża taki serwis i za $1000–2000 pewnie nam robi robotę. Więc to wszystko jest do rozwiązania, nie ma co tutaj się jak gdyby przejmować takimi rzeczami. Oglądajmy tutaj jeszcze jakieś systemy. Co my tu mamy? O-link, czyli do tego elektryczna, tutaj mamy elektryczną markizę. Mega. Ten kamper jest naprawdę już na niezłym poziomie w stosunku do tego, co mieliśmy. A cena, no nadal całkiem atrakcyjna. Telewizorek. Ja pierdzielę, można go ruszyć? Nie, on jest na sztywno. Ale tutaj masz kanapę, no hello. Ludzie, zobaczcie. I to pewnie się też rozkłada. Tutaj jest jak w mieszkaniu. Petarda. Dobra, zobaczmy go jeszcze z zewnątrz. Dobra, co my tu mamy? Aha, tutaj mamy serwisowe okienko na zrzucanie wody brudnej, czarnej i szarej. Wlew. Tutaj mówił, że został uszczelniony już ten kamper przez poprzedniego właściciela. No, wygląda to dosyć słabo, jak widzicie. Ale nie jest źle. Ważne, żeby było uszczelnione, a nie żeby ładnie wyglądało. Tutaj mamy generatorek, zobaczmy sobie. A, dostęp do generatora jest zamknięty. Ok, a tutaj punkt zrzutu wody. No to jest system pewnie przydatny do zimowania kampera. O, nawet ma jakiś tutaj taki filtr, może węglowy. No i wow, jakieś tutaj systemy wodne. Pompa wody pewnie gdzieś tam jest ukryta. Zewnętrzny prysznic. Bardzo fajnie. No i tak to wygląda. Ok. Dzisiaj będzie sporo kamperów na tym odcinku. No ale o to właśnie chodzi w tej serii, żeby wam trochę pokazywać tych kamperów. Mamy tutaj jeszcze jednego brązowego, więc chodźcie teraz skoczymy do tego brązowego. Chyba że tutaj możemy to otworzyć jeszcze. Aha. Możemy tu zajrzeć. Ale widzę tutaj dokładnie tak samo jak w moim poprzednim kamperze. No jest trochę nowszy. Ewidentnie tutaj wygląda to na świeższy taki temat. Jakiś tutaj filtr powietrza. Takie podstawowe rzeczy by można było zrobić. No ale nieźle, nieźle. Jest na pewno zadbane i myślę, że mają tutaj te kampery sprawdzone, bo nie biorą byle czego ci handlarze. To się trochę zamyka inaczej, ale wow, pasek ledowy. Coś sobie zrobił. No dobra, ruszamy do następnego. Ok, to zobaczmy jeszcze brązowego kamperka, bo tutaj podobno jest też w podobnej cenie. Chyba około 50 paru. Newmar. No troszeczkę bardziej zmęczony już na pierwszy rzut oka. Tak wygląda, no ale dobra. Jest większy, tak. Ok, o zobaczcie co tutaj się dzieje za delaminacja. To jest ten problem, o którym wam mówiłem. Tutaj normalnie to pływa, nie? Pyk, pyk. I to jest problem z tymi wszystkimi kamperami. Jak coś takiego wam się stanie, no to już jest oznaka, że raczej kamper umiera. Chociaż tak naprawdę, no, jeździć można, nie? Nic się złego nie dzieje. To co? Włazimy do środka, czy poglądamy sobie? Tutaj widzę, że są trochę takie nowsze te systemy. O, zobaczcie, na siłowniczkach. O, wyłożone takim dywanikiem. Taki system mieliśmy w tym naszym Fleetwood Banderze. A to tylko oznacza, że to jest trochę bardziej luksusowe. Najwyraźniej ta marka jest o troszeczkę wyższym levelu. Tu mamy jakiś zbiornik. Ciekawe. Lampeczki są. Siłowniczki działają.
Warto to sprawdzić. W ogóle słychać też ten dźwięk, że to się bardzo ładnie zamyka, nie? To też świadczy sporo o kamperze. Tu mamy następny. Ten jest zamknięty. Możliwe, że generator. Cyk. A tu jest generator. Onan 5500 watów. Srogo. Wiecie jak to jest z tymi generatorami. Najlepiej to by było zrobić od razu przejście na solarne panele i mieć spokój. A w końcu przestrzeni jest sporo na tych kamperach. Na dachu. Dobra, łazimy. Identyczny zamek, no taki sam. O, i identyczny system tutaj, widzisz? Tak to wygląda. I otwierasz do góry klamką. A tu masz tą moskitierę. A tutaj jest nawet taki przycisk. No wiecie, z kamperami to jest tak, że to wszystko jest takie delikatne. I na to trzeba uważać. I tego najbardziej się obawiam, jeżeli chodzi o tą naszą grupę, bo jeżeli do tej grupy by dołączyli ludzie, którzy nie mieli w ogóle do czynienia z kamperami, no to by było raczej słabe, bo zaraz by się coś zepsuło. No ale ja mam nadzieję, że do tej grupy by dołączyli tylko tacy ludzie, którzy troszeczkę się znają na tym, no i nie są to ludzie z przypadku, a wy, widzowie, nie jesteście z przypadku, jeżeli jesteście na tym kanale, co nie? Schodek się nie rozłożył, ale... Okej, on nie jest rozłożony, więc on jest w takiej wersji zamkniętej. To wszystko powinno tam wyjechać na bok, więc jest tutaj mało miejsca. Ale zobaczcie, kurde, jaki luksus. To jest naprawdę już niepotrzebne tutaj. Bujający się fotelik. Ale jak on się buja? Dobra, zaraz będziemy testować. Jest taka kanapa. To idzie tam do przodu i wtedy jest taka większa tutaj przestrzeń. Tak jak wam mówiłem, też jest na bazie Forda. Bezpieczniki, kabelki, no troszeczkę tutaj jest do naprawy. Mamy kolejny telewizor, drugi. What? No i tam, dalej. A jest, 50 000 on kosztuje. Tu jakieś kable trochę kiepsko rozwiązane. No i mało tutaj miejsca. On jest też duży. Takiego dużego to bym nie chciał. Nie wiem, czy się uda tutaj wejść do środka. Udało się. Udało się, sypialnia fajna. Pewnie nie za dużo widzicie. Przełączę na jedyneczkę tutaj. Okienko z tyłu. No te rolety to mnie rozwalają. To jest akurat niesamowite, że właśnie te systemy niektórych rzeczy, oni po prostu trzymają już je od 20 lat i nie zmieniają, nie upgrade'ują. To jest dokładnie to samo, co w moim kamperze z 2001 roku. W moim dawnym kamperze z 2001 roku. Ten sam system rolet. Nic tu się nie zmieniło. Szafki, lodówki. I jeszcze tak wygląda łazienka. No tutaj to już jest luksus, szyba. Troszeczkę niebezpiecznie. Szkoda, że nie można odpalić lampek. Ale jest naprawdę też w dobrym stanie ten kamper. No szkoda, że nie jest rozłożony. Na pewno by lepiej to wyglądało. Ale nic. To jest tylko takie, wiecie, szybkie zobaczenie i przejrzenie tych kamperów. Ale czytam sobie też komentarze i sporo tutaj takich scenariuszy podajecie negatywnych. No i dobrze, fajnie, rozumiem to, ale niektórym to się dziwię, że naprawdę widzą problemy w takich rzeczach, że ktoś zostawi obstrany kibel. No, gratulacje. To, że kamper może się zepsuć, no to już wiadomo, tak jak wam mówiłem, można go naprawić, a raczej te jednostki się nie psują, nie mają dużych przebiegów, więc to raczej tak nie wygląda. Odnośnie kultury, jaka by musiała tutaj panować, no to też można zrobić pewne zasady. Już sobie tak planowałem, że gdyby ktoś tutaj przyjechał z tej całej grupy i skorzystał z tego kampera przez tydzień, 2, 3, czy nawet do miesiąca, w zależności od ilu ludzi by było i jakie tam by było obłożenie, no to oczywiście by było trzeba ustalić takie zasady, że jak zostawiamy tego kampera, to on jest wyczyszczony, toaleta jest czysta, chemia zalana, pełny zbiornik wody, wyczyszczone wszystko. Najlepiej by było nawet zrobić tak, żeby była już kupiona nowa pościel. Przecież można podjechać do Walmartu ostatniego dnia, kupić nową pościel i zrobić posłanie dla nowych ludzi, którzy by przyjechali. Pewnie by byli zmęczeni po podróży, więc fajnie by było, gdyby wszystko było i na nich już czekało gotowe. No i później vice versa. Oni jakby zostawiali, to zostawialiby w takim samym stanie tego kampera dla następnych ludzi. No właśnie, no to jest kwestia, na jakich ludzi by się trafiło. Są różni ludzie, ale tutaj właśnie gdyby miało to działać i funkcjonować, to przede wszystkim to by musiały być spełnione pewne zasady gry i wtedy mogłoby to działać. No ale spoko, zobaczymy jak to wyjdzie.
Na razie jest 4 chętnych. Coś się dzieje, słuchajcie. Może, kto wie, uruchomimy ten projekt. Tak jak mówię, to jest raczej projekt długoterminowy. Nie trzeba jak gdyby tego kampera też sprzedawać nawet po roku. Można sobie tak rok, 2, 3 pojeździć, pokorzystać, zobaczyć jak to się sprawdza, a potem nawet takiego kampera sprowadzić do Europy. I kontynuować jak gdyby ten system wynajmu takiego wspólnego i dopiero później go sprzedać. I odzyskać jak gdyby cały włożony kapitał. Zapraszam dalej do komentowania i wypisywania różnych ciekawych scenariuszy. O! A ten kamper to widzę, że w ogóle ma fajne systemy rozmieszczone w podłodze. To mnie ciekawi, bo właśnie to można by powiedzieć, że to jest takie ogrzewanie podłogowe. Termostat elektroniczny z wyższej póły już. Pewnie można sobie tutaj zadać konkretną temperaturę na konkretną godzinę, ale nadal nie jest to rozwiązanie, które szukam. Tutaj nie jest wyciągnięty, wiecie, bo tutaj widać, że śrubka jest rozkręcona i coś tu jest zepsute. Tak to wygląda. Te kampery takie właśnie z wyciąganymi tymi bokami, side'ami, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to jest kolejny element, który może się co prawda zepsuć. No i zawsze, żeby korzystać z tego kampera, to trzeba te boki wyciągnąć. A takie wyciąganie boków w miejscach takich na dziko, no to niekoniecznie jest dobry pomysł. Tutaj w Ameryce pewnie nie jest to problem, ale w Europie już by był większy. Spróbuję ułożyć, bo ten fotel jest ciekawy. Nie? Kurczę, jak to jest możliwe? Dobra, tak to wyglądało. To był taki mały przegląd kamperowy w Ameryce, po Connecticut tym razem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli chcecie dalej, część z Was należeć do tej grupy, o której mówiłem w poprzednim odcinku, to dajcie znać. Zostawiam maila, tak jak w poprzednim. Piszcie, zapisujcie się. Jak się złoży taka odpowiednia liczba ludzi, najlepiej myślę, że około 10-12 ludzi, tak żeby dla każdego przysługiwał 1 miesiąc tego wynajmu w roku, no to można by było coś takiego działać. Wtedy można się złożyć po 3-4 tysiące dolarów. To nie jest też duża inwestycja. No, słuchajcie, 4 tysiące dolarów za taką przygodę życia najwyżej się straci, nie? A kto nie ryzykuje, ten nie pije z szampana. Dobra. Na razie, do usłyszenia i cześć, trzymajcie się, hej!